Jest tutaj podane napięcie znamionowe, czyli napięcie, na jakie przewidziany jest ten odkurzacz, 120 V. To jest dosyć nietypowe. Mam dwa transformatory, które umożliwiają podłączanie takich właśnie urządzeń, ale na tym właściwie te podobieństwa się kończą. Przede wszystkim odkręcam tutaj tę pokrywę wlotu powietrza i pokrywę worka na kurz. Przyznaję, że nie jestem w stanie tego ruszyć. O. W ten sposób w lewą stronę kręcąc. O. I wyjmuję po prostu cały wirnik. Bardzo fajnie, myślę, widać tutaj właśnie całą tę ogólną konstrukcję odkurzacza Electrolux 7. Wyjąłem i zobaczcie, bardzo fajnie, bo mamy w środku jeszcze w rączce oryginalną kostkę Electroluxa. Zobaczcie, mamy przejście prądu, wyłączam odkurzacz. O, i tutaj mamy dostęp, zobaczcie, do łożyska. Nawiasem mówiąc, patrzę, czy są jakieś oznaczenia na tym łożysku. A w miarę ok, ten wirnik się obraca. Włóżmy teraz tutaj ten wirnik do środka. O, 6 mm. W razie czego to 6 mm kwadratowe szczotki. Jest. Wyłączę. Nie ma. Włączę. Jest. Zobaczcie, super. Odkurzacz zaczyna się kręcić. Cześć, bardzo się cieszę, że mogę Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek poświęcony kolejnemu ciekawemu, mam nadzieję, historycznemu odkurzaczowi. Tak naprawdę obiecywałem niedawno, że w tych najbliższych nagraniach, najbliższych odcinkach wrócimy do starych polskich odkurzaczy Zelmer i rzeczywiście kilka takich odkurzaczy stoją tutaj u mnie w warsztacie, mam do obejrzenia. Zelmer 95 z lat 70. Mam kolejny egzemplarz Zelmera 01 z początku lat 70., chyba z 70 roku, ale one nie uciekną, one tutaj bezpiecznie u mnie w warsztacie czekają, a przyznaję, że po tych ostatnich odcinkach poświęconych temu staremu, pięknemu, sprowadzonemu z Francji odkurzaczowi Electrolux 5, gdzieś z połowy lat 20. bardzo zainteresowały mnie właśnie te stare Electroluxy. No i mam taki bardzo ciekawy, dosyć rzadki, chyba rzadszy od tego modelu 5, model 7, kupiony niedawno w takiej starej rupieciarni w sklepie ze starociami w Austrii. Pokazywałem już o tym takie króciutkie nagranie i temu właśnie odkurzaczowi Electrolux 7, dosyć unikalnemu i dosyć rzadko spotykanemu, chciałbym dzisiaj poświęcić ten odcinek, a to nawet jest fajne, że myślę, że mamy jeszcze w pamięci, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, te nagrania o Electroluxie 5, bo są to odkurzacze pod wieloma względami do siebie podobne, ale jednak, jak widać tutaj, nawet na pierwszy rzut oka, różniące się od siebie konstrukcją, a do środka tego odkurzacza Electrolux 7 jeszcze nie zaglądałem i bardzo mnie ciekawi, jak wygląda znajdujący się w nim silnik i bardzo mnie też ciekawi, czy ten odkurzacz w ogóle da się uruchomić, bo jak widzicie, kupiłem go tutaj z obciętym i nieoryginalnym zresztą przewodem i tak naprawdę nie wiem, w jakim jest stanie technicznym. Po pierwsze, krótkie wyjaśnienie, skąd właściwie wiem, że jest to model czy typ 7 odkurzacza Electrolux, no ponieważ jest to napisane tutaj na tej bardzo ładnej zresztą tabliczce z logo Electroluxa, typ 7. Mamy tutaj też dosyć ważną rzecz i na to trzeba zwracać uwagę, o tym trzeba pamiętać, jak będziemy testować ten odkurzacz. Jest tutaj podane napięcie znamionowe, czyli napięcie, na jakie przewidziany jest ten odkurzacz, 120 V. To jest dosyć nietypowe. Mam w kolekcji kilka urządzeń przewidzianych do pracy przy napięciu czy na napięciu 110 V. No na przykład ten omawiany w niedawnych odcinkach Electrolux 5 sprowadzony z Francji. Tutaj, jak pamiętacie, na tabliczce znamionowej jest napisane napięcie od 105 do 115 V, czyli tak naprawdę 110 V. Przyznaję, że to jest chyba pierwsze urządzenie, które mam w kolekcji i które widzę przewidziane na napięcie 120 V. Niestety nie ma tutaj nigdzie, przynajmniej na tej tabliczce, daty produkcji tego odkurzacza. Jest tutaj tylko numer fabryczny 84938. Nie mam pojęcia, czy to 38 jest ewentualnie datą produkcji
tego odkurzacza. Z pewnością te odkurzacze Electrolux 7 były produkowane, nie wiem, gdzieś od połowy lat 20. i przez jakiś czas były produkowane równolegle z tymi odkurzaczami Electrolux 5. Na oficjalnej stronie Electroluxa jest taka bardzo ładna fotografia fabryki Electroluxa w Berlinie, w dzielnicy Tempelhof. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, czy nie była to w ogóle pierwsza na świecie fabryka Electroluxa poza Szwecją. I właśnie na tym zdjęciu z fabryki widać montaż dokładnie tych dwóch modeli odkurzaczy, Electroluxa 5 i Electroluxa 7. Nie chcę tutaj tej fotografii bez pozwolenia zamieszczać, ale w opisie tego nagrania postaram się zamieścić link do strony internetowej, na której możecie ją sobie obejrzeć i możecie tam zobaczyć właśnie elementy składowe dokładnie tych dwóch odkurzaczy. Także no, zakładam, że ten odkurzacz pochodzi raczej gdzieś z połowy lat 20. Nie sądzę, żeby jeszcze pod koniec lat 30. był produkowany. Wtedy już weszły zupełnie inne modele. Także nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dokładnie, z którego roku pochodzi ten odkurzacz. Może jakąś wskazówkę znajdziemy wewnątrz po jego otworzeniu. Jak widzicie, obydwa te odkurzacze ręczne Electrolux 5 i Electrolux 7 jednak bardzo różnią się od siebie budową. Mają praktycznie taki sam, może nawet identyczny uchwyt rączki przymocowany tutaj w tylnej części korpusu, ale na tym właściwie te podobieństwa się kończą. Electrolux 5 ma korpus znacznie większej średnicy, jest po prostu szerszy, grubszy. Ten jest takim cieńszym, chudszym odkurzaczem. Ma znacznie większą tą aluminiową część kryjącą silnik. Tutaj silnik jest właściwie ukryty no, do połowy czy do 1/3 w tej obłożonej sztuczną skórą, w tym obłożonym sztuczną skórą korpusie. No i też podstawowa różnica jest taka, że Electrolux 5 był wyposażony w te bardzo charakterystyczne dla niego płozy. O tym już mówiliśmy w nagraniu, o tym odkurzaczu. Oczywiście można go było z tych płozów wyjąć i używać jako zwykły odkurzacz ręczny. Natomiast chyba, o ile wiem, przy Electroluxie 7 takiej możliwości już nie było. On po prostu nie był przewidziany do używania na podłodze. Nie było takich płozów do tych odkurzaczy. Był on takim już typowym odkurzaczem ręcznym. Chyba z tej możliwości zrezygnowano. Przynajmniej ja nigdy nie widziałem tych Electroluxów 7 z płozami, aczkolwiek może takie były. Jest też, zobaczymy to za chwilkę, inny sposób mocowania tej pokrywy wlotu powietrza, pokrywy worka na kurz. Tutaj w Electroluxie 5 są 3 takie klasyczne klamerki, które trzymają tę pokrywę. Tutaj, co ciekawe, jest ona odkręcana, jest tutaj gwint znajdujący się na korpusie i w tej pokrywie worka na kurz i po prostu się ją odkręca. No i co? Jeszcze z takich zewnętrznych różnic, no w obydwu odkurzaczach mamy łatwy dostęp do szczotek. Od zewnątrz mamy podobnego rodzaju włączniki. Natomiast to, czego nie mamy już tutaj w tym Electroluxie, to są te, nie wiem, olejarki, smarowniczki, kalamitki. Te dwa punkty, które umożliwiały naoliwienie olejem maszynowym łożysk tego odkurzacza Electrolux 5. Tutaj tego już nie mamy. Jakiego rodzaju łożyska znajdują się w tym odkurzaczu, to sobie obejrzymy podczas jego demontażu. Jeśli chodzi o podobieństwa, no to obydwa odkurzacze wyposażone są w te paski naramienne. Ten Electrolux 5 w pasek z ładnym napisem Lux. Tutaj nie ma żadnego napisu na tym pasku, ale właściwie nie mam wątpliwości, że jest to oryginalny również pasek odkurzaczy Electrolux, taki troszeczkę prostszy. Także ten odkurzacz można było też przenosić na ramieniu. No i obydwa odkurzacze mają na stałe przymocowane tutaj te przewody zasilające, nie tak jak na przykład w odkurzaczu Electrolux 11 czy Electrolux 10, gdzie było takie gniazdko bagnetowe, które umożliwiało podłączenie przewodu do odkurzacza. Tutaj przewód jest zamocowany na stałe. Tak jak powiedziałem, ten przewód jest nieoryginalny, ucięty i będziemy musieli sprawdzić, czy ten odkurzacz funkcjonuje. To będzie chyba główne zadanie tego odcinka. Przyznaję, że zawsze troszeczkę się boję, jak widzę takie odkurzacze przeznaczone na napięcie 110 czy 120 V, no bo jednak istniało duże prawdopodobieństwo, że ktoś nawet omyłkowo
włączył takie odkurzacze do sieci z napięciem 220 V i że takie silniki uległy zniszczeniu. Mam nadzieję, że nie jest to przypadek tutaj, jeśli chodzi o ten odkurzacz, ale oczywiście trzeba to będzie sprawdzić. No i tak jak powiedziałem, bardzo mnie interesuje, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu, także może nie czekajmy dalej z przeglądem tego odkurzacza, o jego historii. Tak czy inaczej nie jestem już w stanie wiele Wam powiedzieć, może coś jeszcze znajdę w trakcie tego nagrania. Odstawmy może ten piękny Electrolux 5, jeżeli nie oglądaliście, to jest poświęcony mu film na kanale, a nawet tak prawdę mówiąc 2 odcinki, bo w jednym ten odkurzacz był zdemontowany, okazało się, że jest pewna wada, która sprawia, że on nie działa, a w drugim odcinku spróbowałem to naprawić, no i potem uruchomiliśmy ten odkurzacz, także mogę zdradzić, że on jest sprawny. Jeżeli Was to dokładniej interesuje, to znajdziecie te odcinki o tym odkurzaczu zarówno na końcu tego filmu, jak i w opisie tego nagrania. Ja ten Electrolux 5 na razie odstawiam, a my zajmujemy się dzisiaj tylko tym Electroluxem 7. Tak jak Wam już wspomniałem, odkurzacz jest dość unikatowy, dość rzadko spotykany. Z tego co wiem, w ogóle nie był on, w przeciwieństwie na przykład do Electroluxa 5, eksportowany do Stanów Zjednoczonych i w Stanach jest urządzeniem chyba praktycznie nieznanym, tak przynajmniej słyszałem, ale też dosyć rzadko się go widuje. To jest właściwie jedyny egzemplarz, który ja widzę w cudzysłowie na żywo, który mam okazję obejrzeć. Electroluxów 5 jednak widuje się trochę więcej, częściej są spotykane. Ten odkurzacz kupiłem pół roku temu, tak jak już chyba powiedziałem, w Austrii, w takim sklepie ze starociami, właściwie w takiej wielkiej rupieciarni. Spróbuję Wam tutaj pokazać kilka zdjęć, czy nawet ujęć właśnie z tego sklepu, gdzie zgromadzone jest mnóstwo starych szaf pochodzących z oczyszczania różnych opuszczonych domów, opuszczonych mieszkań. No i można tam praktycznie godzinami grzebać w takiej ogromnej hali z tymi szafami. No i jeżeli coś się znajdzie, to jeżeli ktoś ma szczęście, to może coś ciekawego znaleźć. Ja właśnie znalazłem tam taki odkurzacz Electrolux, nawet mam chyba gdzieś jakieś zdjęcia z tego dnia, kiedy gdzieś go w jakiejś szafie wygrzebałem. No niestety nie znalazłem do niego walizeczki. Te odkurzacze miały albo takie drewniane skrzynki, pewnie ich starsze egzemplarze, albo już później widziałem też takie obciągnięte sztuczną skórą walizeczki, trochę jak w Electroluxie 11, który też już oglądaliśmy tutaj, z akcesoriami. Tam były rury, był też ten gięty wąż, chyba nawet jeszcze metalowy, nie w takim płóciennym oplocie. Widziałem kilka fotografii takich odkurzaczy Electrolux 7, można to w internecie znaleźć, natomiast no to jest, tak jak mówię, pierwszy odkurzacz, tego typu, który mam okazję tutaj dotknąć. O tabliczce już króciutko tutaj mówiliśmy, ale mimo wszystko ja Wam ją jeszcze raz tutaj pokażę i nawet postaram się wyświetlić ją w powiększeniu z boku. Tutaj jest symbol prądu przemiennego i prądu stałego, wymagane napięcie 120 V. O tym sobie jeszcze później trochę porozmawiamy. Nawet mam 2 transformatory, które umożliwiają podłączanie takich właśnie urządzeń. Numer fabryczny 84938, no i napis typ Electrolux 7. Nie ma tutaj typowego dla Electroluxów napisu Made in Sweden. Zastanawiam się, czy ten odkurzacz czasami nie był produkowany na rynek niemiecki, aczkolwiek nie ma tutaj też żadnych niemieckich oznaczeń na nim, także prawdę mówiąc, no i ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, gdzie ten odkurzacz powstał. Być może ktoś z Was będzie mógł tę informację uzupełnić. Innej tabliczki już tutaj na tym odkurzaczu nie ma. Generalnie jest on naprawdę w dobrym stanie. Troszeczkę może na dole tutaj już odchodzi ta okładzinka ze sztucznej skóry, ale poza tym odkurzacz wygląda bardzo ładnie. Pokrywa wlotu powietrza, bardzo ładnie zachowany pasek. Tutaj jest tak naprawdę całkiem fajnie zachowana ta aluminiowa pokrywa silnika z wylotem powietrza na dole. Tutaj jest coś, co jakiś taki koreczek, który był ewidentnie na jakimś takim króciutkim łańcuszku. Być może można tu było jeszcze jakiś taki mały filtr dodatkowy zamontować. Pamiętacie, że w Electroluxie 5 znajdowały się jeszcze w środku za workiem na kurz takie duże filtry dezynfekujące powietrze. To, co jest ciekawe i przy tym możemy się chwileczkę zatrzymać, to jest takie nietypowe pokrycie tej rączki odkurzacza.
Z tego co pamiętam, wykonane z materiału o nazwie Trollit. Robiłem o tym taki króciutki filmik na kanale. No i w większości tych Electroluxów 5, które oglądaliśmy, właściwie we wszystkich 3 Electroluxach 5, z którymi mieliśmy tutaj do czynienia, na tych rączkach, może wyświetlę tutaj Wam z boku też zdjęcie, widniała taka podobizna głowy słonia. Natomiast tutaj mamy już zupełnie inny symbol. Mamy taką strzałę czy laskę, wokół której oplecione są 2 węże. To przypomina troszeczkę taki symbol medyczny jednego węża oplecionego wokół laski Asklepiosa. Wydaje mi się, że taki symbol 2 węży, często uzupełniony tutaj też skrzydełkami, to jest, tak jak czytałem, tak zwany kaduceusz. To była taka laska, która symbolizowała między innymi zgodę, stąd te 2 węże, które wcześniej, jak głosi legenda czy mit, właśnie biły się ze sobą, czy walczyły ze sobą, a kiedy właśnie rzucono między nie taką laskę, one natychmiast się pogodziły i były skłonne do współpracy, ale może o tym symbolu sobie jeszcze później troszeczkę poczytamy, bo on ma dużo więcej znaczeń i warto będzie do tego jeszcze wrócić. Włącznik jest dokładnie taki sam, właściwie taki sam jak w odkurzaczach Electrolux 5. W filmie o odkurzaczu Electrolux 5 mieliśmy okazję taki włącznik, czy działanie takiego włącznika, czy zasadę działania takiego włącznika dokładniej sobie obejrzeć. No i to jest właściwie wszystko, co tak z zewnątrz o tym odkurzaczu mogę Wam powiedzieć. Myślę, że weźmiemy się teraz po prostu za jego demontaż. Przede wszystkim odkręcam tutaj tę pokrywę wlotu powietrza i pokrywę worka na kurz. Tutaj nawiasem mówiąc patrzę w środku, zastanawiam się, czy to jest gwint do nakręcenia. Tak, tutaj jest gwint, w którym można było albo chyba wkręcić wąż, albo też wetknąć taką metalową, sztywną rurę. Niestety, tak jak powiedziałem, żadnych akcesoriów do tego odkurzacza nie mam i właściwie dokładnie takie samo mocowanie widzieliśmy w odkurzaczu Electrolux 5. No różnica jest oczywiście taka, jak już mówiłem, że w Electroluxie 5 były tutaj klamerki, tutaj mamy tę pokrywę nakręcaną. No i bardzo fajnie, bo w środku znajduje się oryginalny worek na kurz, co prawda bez żadnego napisu. W Electroluxie 5 widzieliśmy tutaj ładny napis Electrolux, tutaj napisu nie ma, ale worek jest niewątpliwie oryginalny i ładnie zachowany. Nawet jeszcze tutaj ta gumowa uszczelka na worku też jest ładnie zachowana. W środku odkurzacz jest dosyć porządnie zakurzony, pokryty kurzem, ale bez żadnych większych uszkodzeń. Generalnie jest on naprawdę w całkiem ładnym stanie. Widać tam też część pokrywy silnika, nawet nie wiem, czy nie jedno z mocowań łożyska. To sobie później obejrzymy. Natomiast nie ma tutaj w środku już żadnych takich dodatkowych filtrów, jakie oglądaliśmy w przypadku odkurzacza Electrolux 5, ale też na przykład we francuskiej instrukcji obsługi do odkurzaczy Electrolux 10 i Electrolux 11. Jeżeli takie filtry do tych odkurzaczy były jeszcze montowane tutaj przed wlotem silnika, to musiały być one mniejszej średnicy niż do tych poprzednich wspomnianych odkurzaczy. Chociaż tak naprawdę widzę tutaj to mocowanie silnika troszeczkę takie wystające do tej komory z workiem na kurz i nie bardzo widzę, jak tam taki filtr można by było wygodnie włożyć. Raczej wydaje mi się, że jeżeli jakiś filtr był, to jakiś taki nieduży montowany tutaj w tej części, w tym otworze wylotu powietrza. No i jeszcze to zobaczymy, spróbujemy o tym trochę więcej poczytać. No i teraz przyznaję, że mam pewną zagwozdkę, bo prawdę mówiąc nie wiem, jak otworzyć tę część kryjącą silnik. Normalnie w odkurzaczach, i tak było na przykład w odkurzaczu Electrolux 5, mamy tutaj zwykle 3 śrubki, które po odkręceniu umożliwiają wyjęcie całego silnika, natomiast tutaj w ogóle żadnej śrubki czy żadnych wkrętów tutaj nie widzę. To są nity trzymające tutaj tę część z silnikiem do korpusu odkurzacza. Natomiast tutaj przypuszczam, że ta część prawdopodobnie tutaj albo raczej tutaj jest po prostu wykręcana z tego korpusu, ale w tej chwili przyznaję, że nie jestem w stanie tego ruszyć.
Zaglądam sobie do środka. Aha, tutaj są jeszcze jakieś 3 śruby. No to może jednak te śruby służą do przykręcenia tej części z silnikiem. No to w takim razie wykręcimy te śruby i zobaczymy, czy uda nam się ten cały silnik z odkurzacza wyjąć. No dobra, to ja sobie tutaj wygodnie siadam. Wziąłem sobie taki długi śrubokręt. Mam wrażenie, że nawet przydałby mi się troszeczkę dłuższy śrubokręt, ale już chyba to wychodzi. Pozwólcie, że ja te śrubki sobie tutaj odkręcę, żeby nie przedłużać i zaraz pokażę Wam, jaki będzie efekt tego odkręcania. No dobrze, przyznaję, że troszkę czasu mi to zajęło, nie jest to jakieś bardzo wygodne, ale zobaczcie, mogę teraz rozłączyć tę część korpusu z silnikiem. Tutaj wyjmuję 3 śrubki i teraz się tak zastanawiam. Dobra, tutaj mamy cały korpus tego odkurzacza, to sobie wszystko potem wyczyścimy. Nawiasem mówiąc, tutaj warto byłoby odczepić tę klamerkę. O, dobra. Proszę, tak wygląda ten korpus odkurzacza. Teraz się tak zastanawiam, czy cały mój wysiłek nie poszedł na marne, bo tak czy inaczej tutaj mamy dostęp do łożyska, ale tak czy inaczej jednak ta część z silnikiem jest chyba po prostu albo nakręcona, albo nałożona na tę pokrywę, także w dalszym ciągu nie wiem, jak rozdzielić te dwie części, czy tylko powinienem to wysunąć. Trochę boję się tutaj jakoś to podważać. Cały czas mam wrażenie, że jest to jednak nakręcone, a trochę nie bardzo nadal nie jestem w stanie tego rozdzielić. Przydałaby się jakaś instrukcja serwisowa takiego starego Electroluxa, ale takiej nie mam. Tak mi się wydaje, że może to być jednak też mocowane na gwint z tej strony. Dobra, zacznijmy może od tego, że wpuszczę tu trochę WD-40. Czy to jest nakręcone, czy to jest na wcisk, to powinno w każdym razie pomóc. Zaraz to wytrę. Dobra, zostawmy to na chwilę, niech to tam sobie odrobinę podziała. Myślę, że WD-40 już tutaj dobrze naciągnął, nasmarował tą pokrywę. No spróbujmy. O. W ten sposób w lewą stronę kręcąc odkręcamy to mocowanie silnika fajnie, czyli nie jest to jakoś nasuwane, nie ma co tutaj próbować tego podważyć. Trzeba to po prostu odkręcić. Myślę, że ja już to wykręciłem, tylko teraz trzyma się to tutaj na tym łożysku. Tak, bo już muszę teraz po prostu zdjąć to łożysko z wirnika. O! I wyjmuję po prostu cały wirnik z tego łożyska znajdującego się z tyłu odkurzacza od strony rączki. Natomiast tutaj mam bardzo fajnie wyjęty cały wirnik z tymi turbinkami, z tym układem ssącym. Nawiasem mówiąc, tak średnio się to rusza. Myślę, że trzeba będzie też odkręcić tutaj to łożysko i spróbować je nasmarować. Przypuszczam, że tutaj mamy jedną z turbinek, a tutaj w tej obudowie znajduje się druga. Rozmontujemy to wszystko też. Trzeba to wyczyścić i przede wszystkim chciałbym poznać obudowę. Dobra, a zajrzyjmy sobie teraz, może tak będziecie to też widzieć, do tej części, czyli tutaj mamy cały stojan silnika. Nawiasem mówiąc, powinienem też, gdybym wiedział wcześniej, to bym wyjął też od razu te szczotki. Tutaj sprężynka jedna, tam szczotka chyba wpadła do środka, zaraz ją wyjmiemy. Tutaj z drugiej szczotki też została sama sprężynka.
Być może te szczotki tam są. O, wypadły, dobra. Szczotki są w środku. Później zmierzymy, nie wiem, 5 na 5 mm. Prawdopodobnie tak mi się wydaje. No i już takie prostokątne, nie wiem czy pamiętacie, w Electroluxie 5 szczotki były takie okrągłe, takie troszeczkę jak małe walce. Dobra, fajnie. W każdym razie szczotki są ok. To warto wiedzieć, żeby przed wyjęciem tego całego wirnika jednak wyjąć też tutaj szczotki. Nie spodziewałem się, że wyjmiemy od razu cały wirnik. Jest to w środku dosyć brudne, dosyć okurzone, ale przewody wydają się być w niezłym stanie. O, myślę, że teraz w tej chwili dosyć fajnie widać te poszczególne elementy, poszczególne komponenty odkurzacza, chociaż jeszcze nie zdemontowaliśmy go całkowicie, ale mamy tutaj odkręconą pokrywę wlotu powietrza, mamy wyjęty ze środka worek na kurz, mamy tutaj ten korpus odkurzacza odkręcony od tej części z silnikiem. Tak prawdę mówiąc, jak sobie na to teraz patrzę, to żeby dostać się tutaj do silnika, tak naprawdę tych 3 śrubek wkręcanych tutaj od środka, od tej strony nie trzeba było odkręcać, bo mogliśmy po prostu wykręcić całą tę część, ale w sumie dobrze, że to zrobiliśmy, bo w tym filmie chodzi też o poznanie konstrukcji tego odkurzacza, no i o jego solidne wyczyszczenie. Poza tym, żeby dostać się tutaj do tego łożyska w tej chwili będzie nam dużo łatwiej, jak te dwa elementy są rozdzielone, a to na pewno też zrobimy, żeby to łożysko nasmarować, żeby tutaj te elementy wszystkie wyczyścić. Tutaj mamy wyjęty ten układ ssący z turbinkami i od razu z wirnikiem silnika. No i tutaj w środku mamy cały stojan silnika z przewodami. No i jeszcze na razie nie dostawałem się tutaj do tej rączki, ale to też trzeba będzie za chwilę zdemontować, no bo chcemy tutaj zamiast tego uciętego, nieoryginalnego przewodu założyć jakiś inny i w tym celu trzeba będzie przynajmniej zdjąć te okładzinki rączki, a być może fajnie byłoby też dostać się tutaj do włącznika, żeby go wyczyścić i sprawdzić jego działanie. No i tutaj mamy też wyjęte szczotki z silnika, które lepiej wyjąć przed demontażem tej części z wirnikiem. Szczotki sobie później też sprawdzimy. Bardzo fajnie, myślę, widać tutaj właśnie całą tę ogólną konstrukcję odkurzacza Electrolux 7. Ok, wracam do tego odkurzacza po krótkiej weekendowej przerwie, bo przez sobotę, niedzielę byłem na różnych targach staroci. Kupiłem sobie m.in. taki fajny mały transformatorek dzwonkowy, o którym robiłem chyba nawet 2 nagrania. Także weekend był pracowity, a dzisiaj od poniedziałku mogę się znowu wziąć za ten odkurzacz Electrolux 7. No i chętnie bym teraz wykręcił tutaj ten stojan ze środka, bo chciałbym całą tę budowę w środku wyczyścić. Odkręcimy zaraz tutaj rączkę, bo chcę się dostać do tego przewodu i go wyjąć. No być może odkręcimy też tutaj to mocowanie rączki, bo chciałbym to jednak wyjąć i dostać się tutaj do włącznika, żeby również go wyczyścić. W takim razie biorę się za odkręcenie tej okładzinki rączki. O, okej. Wyjąłem i zobaczcie, bardzo fajnie, bo mamy w środku jeszcze w rączce oryginalną kostkę Electroluxa, taką samą jaką widzieliśmy między innymi w odkurzaczu Electrolux 5 i mam wrażenie, że mamy tutaj coś, czego w odkurzaczu Electrolux 5 nie było, czyli ten przewód ochronny, bardzo fajnie przykręcony tutaj do tej obudowy. Teraz się przyznaję, zastanawiam, czy to nie było zrobione czasami później przez kogoś, kto ten przewód wymieniał, bo na przykład w odkurzaczu Electrolux 5 moim zdaniem w ogóle nie było to przewidziane, nie było takiego przewodu ochronnego, nie było też możliwości przymocowania go tutaj i bardzo możliwe, że zostało to zrobione w kolejnych latach podczas jakiejś przeróbki, naprawy tego odkurzacza. Być może ktoś nawet wywiercił tutaj ten otworek do przykręcenia takiego przewodu ochronnego. Muszę to zaraz sprawdzić jeszcze w odkurzaczu Electrolux 5. Być może w tamtych latach w ogóle nie stosowano jeszcze, na pewno w Polsce nie, ale być może nie stosowano nawet jeszcze we Francji czy w Niemczech przewodów ochronnych. Przyznaję, że chyba nie spotkałem się ze starymi urządzeniami stuletnimi, w których byłyby przewody ochronne,
ale tego nie jestem pewien, muszę o tym troszeczkę więcej poczytać. Natomiast tutaj mamy fajną właśnie, tak jak powiedziałem, oryginalną kostkę Electroluxa. Troszeczkę inaczej jest tutaj zrobione to miejsce na tę kostkę niż w odkurzaczu Electrolux 5. Może to sobie zaraz jeszcze obejrzymy. Także wydaje mi się, że to było już wymieniane. Tutaj te przewody idące dalej do włącznika wyglądają na oryginalne, z oryginalnymi takimi okrągłymi końcóweczkami. Być może nawet je zostawimy. Pamiętam, że w odkurzaczu Electrolux 5 trzeba je było wymienić, bo były już bardzo zniszczone. I być może ograniczymy się tutaj tylko do wymiany tego przewodu. No i właśnie fajnie, bo damy też taki przewód z tym przewodem ochronnym. Zawsze korzystanie z tego odkurzacza będzie bezpieczniejsze. Odkręćmy jeszcze może tutaj tę okładzinkę rączki. Tutaj będę musiał znaleźć jedną śrubkę, bo jednej brakuje. I bardzo chętnie bym faktycznie zobaczył jakiś inny model kiedyś odkurzacza Electrolux 7 i zobaczył, czy on faktycznie ma tutaj miejsce do zamontowania przewodu ochronnego. Wydaje mi się, że nie, bo w tych nawet nowszych odkurzaczach czegoś takiego nie widziałem, ale może się mylę. No i tutaj możemy nawet sobie troszkę wysunąć tę oryginalną kostkę Electroluxa i nawet możemy chyba, ja to po prostu odkręcę. Fajnie w odkurzaczu Electrolux 5, który oglądaliśmy, tutaj śrubek w tej kostce już nie było. Ja tam po prostu zlutowałem te przewody zamiast montować je tutaj w kostce. Dobra. Możemy teraz te przewody z kostki wyjąć. Możemy wyjąć też te przewody. Możemy w ogóle obciąć te przewody tutaj i wyciągnąć cały ten przewód, bo jego wymienimy na inny. To jest jeszcze taka blokada z taśmy izolacyjnej, która chroniła ten przewód przed wyrwaniem. No to coś takiego też na tym naszym nowym przewodzie zrobimy. Tutaj jest oryginalna taka ze sprężynki jakiejś zrobiona odgiętka przewodu. No i tutaj mamy te przewody idące do włącznika. Dobra, przyniosę sobie jakąś puszeczkę, żeby mi te wszystkie rzeczy nie poginęły. Tutaj te śrubki wkręcam z powrotem do kostki, bo one się nam przydadzą. Natomiast ja tutaj na pewno, nawet jeżeli nie było to tak zrobione oryginalnie, na pewno też dam tutaj taki 3-żyłowy przewód z przewodem ochronnym i też go tutaj zamontujemy, żeby było to po prostu bezpieczniejsze przy jakichś ewentualnych próbach takiego odkurzacza. Tę śrubkę też tutaj wkręcę. Ok. No to weźmy się teraz może za odkręcenie tych dwóch śrub tutaj. Jedna. Druga tutaj, przepraszam, jeszcze podkładka do jednej z tych śrubek. Zastanawiam się, czy będziemy w ogóle w stanie wyjąć ten stojan, czy on tam jest już. Obawiam się trochę, że ten lakier na stojanie go tam też dosyć mocno przykleił do tej obudowy. Chociaż on się tu troszkę rusza. No bo on już nie jest tutaj nigdzie przykręcony, ale niestety chyba jest sklejony tym lakierem, także wydaje mi się, że no trzeba by jakoś bardzo się z tym szarpać, jeżeli nie będzie takiej... troszkę on się tam rusza. Dobra, zostawmy go tam na razie, spróbujemy to wyczyścić w inny sposób, natomiast no w ten sposób nie dostaniemy się tutaj do włącznika. Trzeba by spróbować i odkręcić ewentualnie też te śruby znajdujące się tutaj. Jeszcze trzecia śruba. Okay.
Włącznik jest troszeczkę inny niż w odkurzaczu Electrolux 5. Jest też tak wsuwany tutaj w rączkę, ale o troszeczkę innej konstrukcji. I prawdę mówiąc, wydaje mi się... O, tutaj chyba jeszcze jest śrubka, która go trzyma. Czy ona jest też z drugiej strony? Nie, tylko z jednej. No i co? Nie, włącznika nie mogę wyjąć. Chyba to tak po prostu zostawię. W odkurzaczu Electrolux 5 po przekręceniu tutaj tego elementu we włączniku na bok mogłem go wysunąć i wtedy mogłem wyjąć cały ten włącznik. Natomiast tutaj z jakiegoś powodu nie jestem w stanie tego zrobić. Nie chcę się, prawdę mówiąc, z tym jakoś bardzo szarpać, żeby tego nie uszkodzić. Myślę, że mimo wszystko w ten sposób będziemy mogli sprawdzić, czy ten włącznik jest sprawny. Trochę szkoda może, że tego wszystkiego tutaj nie jestem w stanie wyjąć, bo lepiej bym ten odkurzacz w środku wyczyścił, no ale z dwojga złego myślę, że w ten sposób też nam się tutaj jakimś odkurzaczem uda do środka wejść. No, jakbym się z tym zaczął bardzo siłować, jakoś to podważać, wydłubywać, to prawdopodobnie bym ten włącznik wydłubał. Ale boję się, że zrobię tutaj więcej szkody niż pożytku. Jeżeli on działa, to go po prostu tak zostawię. Nie chcę tego urządzenia na siłę rozkręcać, demontować. Przede wszystkim nie chcę tutaj uszkodzić czegoś, co jest sprawne. Dobra, sprawdźmy działanie tego włącznika. Stawiam sobie tutaj miernik ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu. Myślę, że tak będzie to widoczne. Dotykam tutaj do tych styków włącznika. Nic nie ma. Teraz powinien być odkurzacz włączony. O! Zobaczcie, mamy przejście prądu. Wyłączam odkurzacz. No i teraz nie mamy. Jeszcze raz go włączę. Ok, mamy, czyli wydaje się ten włącznik sprawny. Nie ma tutaj żadnych napisów na nim. Jeszcze raz pokażę Wam może tutaj z boku zdjęcie włącznika, który wyjmowaliśmy z odkurzacza Electrolux 5. On był taki bardziej prostokątny. Tutaj mamy do czynienia z takim okrągłym całym włącznikiem umieszczonym właśnie w tej rączce. Tam wyglądało to troszeczkę inaczej. To są takie drobne różnice konstrukcyjne pomiędzy tymi urządzeniami. No dobra, to teraz przyniosę sobie jakiś odkurzacz z taką małą szczotką i spróbuję tutaj, na ile się da, te brudy z wnętrza tej obudowy wyczyścić. Ok, mam tutaj różnego rodzaju szczotki, jakieś takie wyciorki, którymi postaram się tutaj trochę najpierw tę obudowę wyczyścić, a potem to, co uda mi się poluzować, te kawałki kurzu wyczyścimy odkurzaczem. Dobra, z zewnątrz to jeszcze będziemy później ten odkurzacz czyścić. No i tutaj ta trochę najtrudniejsza część. Na ile mogę, po prostu tym wyciorem postaram się tutaj trochę tego kurzu obluzować. Jeszcze jakąś taką szczotkę mam. Dobra, postarajmy się to teraz troszkę odkurzyć. Ok, wygląda to już trochę lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze troszeczkę tutaj poczyszczę, poodkurzam i zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. No fajnie byłoby tutaj cały ten stojan wyjąć, ale nie mogę tego zrobić. Gdyby ten odkurzacz nie działał, no to wtedy będziemy dalej w jakimś kolejnym odcinku coś kombinować z wyjęciem całej tej części. Ok,
Ok, przy pomocy tych wszystkich szczotek ten wyciorek okazał się bardzo przydatny. Udało się to w środku w miarę doczyścić, aczkolwiek tam jeszcze tego brudu jest trochę. Nie udało mi się tego do końca wyczyścić. Użyłem też odkurzacza w roli dmuchawy. Postarałem się wydmuchać te resztki kurzu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz chciałbym, przyznaję, tę rączkę z powrotem zamontować. Sprawdziliśmy, że włącznik jest, w każdym razie powinien być sprawny. Dobra, tu była taka troszkę wyższa śrubka z takim innym łebkiem. Ona niestety, tu muszę troszkę pod kątem ją przykręcać. Ok, wchodzi. Tu troszeczkę mi przeszkadza to mocowanie paska. Ale dobra, jestem w stanie to przykręcić. I tutaj jeszcze jedna śrubka. Ok, rączka powinna być już mocno przykręcona. Włącznik działa, środek jest w miarę wyczyszczony. Zaraz nasmaruję tutaj jeszcze łożysko, ale zanim tam ten smar nałożę, to jeszcze troszeczkę tutaj przynajmniej ten krawędź przeczyszczę, żeby tam się nic nie przyklejało. Może jeszcze troszkę, żeby te złogi kurzu, brudu, tłuszczu wyczyścić. Dobra, tak jak powiedziałem, z zewnątrz będziemy to sobie wszystko zaraz jeszcze czyścić. Tutaj przyniosłem troszkę smaru. Nałożę go tutaj na to łożysko z tyłu. Ok, jeszcze wirnik potem trochę posmarujemy. Dobra, tę obudowę na razie odłożę na bok. Później będzie nam potrzebna, jak będziemy montować przewód. Natomiast tu jeszcze mamy jednak sporo do wyczyszczenia. Przede wszystkim chętnie zajrzałbym tutaj do tego łożyska. Potrzebny mi taki klucz, jak na przykład przy, nie wiem, przy szlifierkach kątowych, przy jakichś krajzegach. Tylko że niestety chyba gdzieś, nie wiem, gdzie taki klucz wsadziłem. Zaraz spróbuję go znaleźć. Dobra, nie mogę znaleźć klucza, ale mam takie szczypce. O! Mimo wszystko da się to odkręcić. O, i tutaj mamy dostęp, zobaczcie, do łożyska. Nawiasem mówiąc, patrzę, czy są jakieś oznaczenia na tym łożysku, ale nie widzę. Ciekawi mnie, jak wyjąć ten cały układ ssący, jak wyjąć tutaj tę turbinkę, która znajduje się w środku. Moim zdaniem wystarczyłoby to chyba wysunąć. Tutaj myślę, że najlepiej byłoby takim ściągaczem łożysk po prostu wepchnąć ten wał wirnika, wypchnąć go z tego łożyska, ale przyznaję, że nie mam tutaj za bardzo jak tego rodzaju ściągacza zaczepić. Gdybym miał taki z trzema, nie wiem, tymi pazurami, to może by mi się to udało, natomiast z tym jest to po prostu trudne. Próbowałem, ale to nie działa. Dobra, to w takim razie nie będę się z tym jakoś strasznie siłował. Spróbuję też tutaj troszeczkę tym wyciorem, na ile mogę, przeczyścić. Przede wszystkim spróbuję tutaj jednak odkurzaczem się dostać, żeby ten pył ze środka możliwie wyczyścić. Nasmarujemy to łożysko, przykręcimy pokrywę i tyle. Ten wirnik i tak tutaj w sumie nie najgorzej się obraca, także mam nadzieję, że później przy ewentualnej pracy tego odkurzacza cały ten brud jeszcze uda się przynajmniej jego część ze środka usunąć. No tu po prostu nie mam dostępu do tej jeszcze jednej turbinki, która się wewnątrz tej obudowy znajduje, a też trochę nie chcę za bardzo jakoś za mocno tutaj szarpać, uderzać
Nie chcę, żeby to się uszkodziło, już wolę to zostawić tak jak jest, jeżeli to się w sumie zobaczcie całkiem nieźle tutaj na tym obraca. Przełączmy odkurzacz na dmuchawę. No też jeszcze tutaj całkiem sporo tego kurzu wyszło. Ok. Nasmarujmy w takim razie jeszcze to łożysko. I możemy z powrotem przykręcić tę pokrywę łożyska. A w miarę ok, ten wirnik się obraca. No ale pamiętajmy jeszcze, że muszę tutaj przykręcić te dwie śrubki. Prawie o nich zapomniałem. Musiałbym to później wszystko otwierać. Dobra, jedna z nich już siedzi. Ok, śrubki są przykręcone, co prawda nic nam ich odkręcenie nie dało, bo i tak nie byliśmy w stanie wyjąć tego całego stojana, ale mamy to zrobione. Włóżmy teraz tutaj ten wirnik do środka. Ok. Ok, już tutaj udało mi się ten wirnik ładnie włożyć. Dokręcam. Mam nadzieję, że jest to wystarczająco mocno dokręcone. Ok. Przyznaję, że teraz tylko nie mam niestety możliwości sprawdzenia ręką, czy ten wirnik się tam luźno obraca. No bo nie mam już do niego dostępu, jest to wszystko już tam zamknięte w środku, ale zaraz spróbujemy zrobić próbę po podłączeniu tego silnika do prądu i po prostu zobaczymy. No to zajmijmy się teraz szczotkami w tym silniku, ale przyznaję, że zanim je włożymy, bardzo chciałbym zobaczyć, jaki one mają rozmiar na wypadek, gdyby kiedyś trzeba było je wymienić. 5, 7, może nawet 6 mm. Tutaj 5,80. Myślę, że to są szczotki 6 mm. W razie czego to 6 mm kwadratowe szczotki można kupić i jeżeli byłyby za szerokie, to można je troszeczkę zeszlifować. Dobra, wkładam tutaj pierwszą szczotkę, ona jest tak troszeczkę zaokrąglona na końcu, odpowiednio do kształtu komutatora, czyli powinienem ją włożyć w ten sposób. Wkładam tutaj sprężynkę, wkładam nakrętkę i przykręcam, dobra. Tak samo z drugiej strony. O, tak powinna być ta szczotka. Moment. Tak jest komutator, czyli szczotkę wkładamy tak. Dociskamy ją sprężynką. I sprężynkę tutaj dokręcamy nakrętką. Ok. Teoretycznie silnik powinien być przygotowany do działania, chociaż nie wiem, no zobaczymy. Dam się zaskoczyć. Możemy na razie sprawdzić tutaj miernikiem, czy jest w ogóle przejście tutaj po szczotkach. Chyba nie ma. Chyba nie ma tutaj przejścia. Albo szczotki gdzieś tam nie doszły do komutatora.
Teraz to sprawdzimy. Jeszcze raz je wyjmę i jeszcze raz je włożę. Ok, wykręciłem te szczotki. Jeszcze raz dopchnąłem je tam troszeczkę. No i zobaczcie, mamy teraz przejście prądu. Tak przynajmniej tutaj nam pokazuje. Dobra, to zakręćmy te szczotki jeszcze raz. Może faktycznie któraś z nich tam gdzieś nie doszła, nie dotknęła do komutatora. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. No i mamy teraz przejście prądu. Wyłączam, nie mamy. Włączam, mamy. Tak, czyli przy pierwszej próbie gdzieś tu szczotki musiały nie dotykać do komutatora. No i chciałbym teraz podłączyć tutaj taki tymczasowy przewód. Mogę to, prawdę mówiąc, podłączyć bezpośrednio do tych przewodów i zaizolować taśmą izolacyjną na razie, ale użyję tej fajnej kostki Electroluxa. Jakoś tutaj tak ułożę te przewodziki. Wezmę na wierzch te przewody od odkurzacza. Tutaj tylko muszę trafić śrubką. O, ten się już ładnie trzyma. Teraz tu troszkę trudniej będzie, ale też jest ok. Może ten drugi przewodzik. No i ten od Electroluxa i tę śrubkę. O, wydaje mi się, że mam te przewody ładnie podłączone przy pomocy tej oryginalnej kostki Electroluxa. Sprawdźmy jeszcze raz, może na wtyczce tutaj miernikiem, przejście prądu. Będzie to widać? Będzie. Raz, dwa, ok, jest. Wyłączę, nie ma. Włączę, jest. Dobra, wyłączę. Ok, postawiłem sobie teraz na stole autotransformator. Tutaj, prawdę mówiąc, zapomniałem, że tej wtyczki nie włożę tutaj do autotransformatora. Tutaj pasują tylko takie wtyczki z cieńszymi bolcami, ale mam tutaj jeszcze dodatkowe gniazdko. Podłączę go sobie, ten odkurzacz, w ten sposób. Autotransformator wpinam tutaj do listwy. Pamiętajmy tylko to, co było napisane na odkurzaczu, czyli że jest on przewidziany na napięcie do 120 V. Nie możemy go znacznie przekroczyć. Teraz autotransformator powinien być włączony, odkurzacz powinien być teraz włączony. Tutaj mam te 50-60 V mniej więcej ustawione. Włączmy listwę zasilającą. Zobaczcie, super, odkurzacz zaczyna się kręcić. Zmniejszę to napięcie gdzieś mniej więcej do poziomu 40 V. Nie chcę tutaj nic przeciążać. Pamiętajmy, że to urządzenie bardzo długo nie było sprawne. I słychać, że ten silnik tam troszeczkę o coś uderza, ale generalnie bardzo się cieszę jak na taki zabytek, że w ogóle działa. Niech on sobie chwileczkę pochodzi. Na początku miałem wrażenie, że tutaj gdzieś odbiło się troszeczkę światło takiej iskrzącej szczotki, ale to się uspokoiło, także pewnie w pewnym momencie ta szczotka gdzieś tam musiała się odrobinę dotrzeć, była może jakoś krzywo włożona i teraz już działa poprawnie. Ok, może nie działa ten odkurzacz jakoś pięknie, ale cieszę się tak czy inaczej, że ten silnik ruszył. No czyli jest jednak sens wymieniać dalej ten przewód i odkurzacz przynajmniej do jakiejś prezentacji na dużo zmniejszonym napięciu powinien dosyć fajnie działać.
Pozwólcie proszę, że na tej pomyślnej próbie zakończymy to dzisiejsze nagranie o demontażu i teście tego starego odkurzacza Electrolux 7. No myślę, że pochodzącego gdzieś z drugiej połowy lat 20. Nie wiem dokładnie, w którym roku został on wyprodukowany. W tym odcinku obejrzeliśmy przede wszystkim demontaż tego odkurzacza. Bardzo krótko porozmawialiśmy o jego historii. Wyczyściliśmy tutaj ten dosyć brudny silnik. Przyznaję, że chciałbym go nawet troszeczkę lepiej wyczyścić, niż to się udało, no ale widzieliście tutaj nie wszystkie elementy tego silnika czy tego układu ssącego udało się zdemontować, no ale na tyle, na ile byłem dzisiaj w stanie, udało się to wyczyścić. No i przede wszystkim zrobiliśmy mały test tego silnika z tym autotransformatorem na znacznie obniżonym napięciu, a warto pamiętać, że ten odkurzacz w ogóle był przewidziany na napięcie 120 V. Udało się zrobić próbę, no i okazało się, że ten odkurzacz jest sprawny, działa, może nie działa tak, jak powinien działać fabrycznie, ale biorąc pod uwagę jego wiek i przeznaczenie jednak muzealne do kolekcji, do jakiejś prezentacji, dla mnie osobiście ten sposób działania tego odkurzacza jest zupełnie w porządku. No, nie możemy od 100-latka oczekiwać, że będzie nagle biegał w maratonie i robił podskoki, a myślę, że jak na swój wiek ten odkurzacz jednak okazał się w całkiem niezłym stanie i oby tak zostało. A w następnym odcinku przede wszystkim założymy tutaj nowy przewód, bo tego przewodu nie było. Pamiętacie, był ucięty. Ja mam nawet całkiem fajny, taki gruby, gumowy przewód, ale niestety dwużyłowy. I być może taki przewód był tutaj zamontowany oryginalnie, ale tak jak widzieliście, podczas jakiejś wymiany przewodu ktoś tutaj zamontował prawdopodobnie jeszcze dodatkowy przewód ochronny, czyli użył takiego trzyżyłowego przewodu. Czy tak było zrobione fabrycznie? Raczej nie sądzę. Przyznaję, że nie wiem, czy w latach 20. w ogóle już tego rodzaju przewody ochronne w Niemczech, czy we Francji, czy gdzieś na zachodzie stosowano. Raczej chyba nie wiem, nie spotkałem się z wtyczkami, z przewodami ochronnymi. Wydaje mi się, że jest to dodane znacznie później podczas jakiejś naprawy tego odkurzacza, no ale w każdym razie jest to faktycznie dosyć dobry pomysł zabezpieczający jednak użytkowników takich odkurzaczy i ja to zrobię, bo to jednak na zewnątrz praktycznie jest niewidoczne, a jest to jednak jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Będzie to można poznać właściwie tylko po wtyczce przy tym odkurzaczu. Nawiasem mówiąc, nie mam do niego takiej starej, oryginalnej wtyczki Electroluxa, no ale założę jakąś, powiedzmy współczesną, no może jakąś starszą wtyczkę uda mi się do niego pasującą kiedyś znaleźć. Także na tym to dzisiejsze nagranie kończymy. Bardzo Wam dziękuję, spotykamy się już niedługo, a ja mam nadzieję, że dzięki temu, że nagranie jest trochę krótsze niż zwykle, uda mi się je dosyć szybko zmontować i będę mógł Wam je dosyć szybko pokazać na kanale. Dzięki, do zobaczenia w drugiej części spotkania z tym starym odkurzaczem Electrolux 7.